W dzisiejszym odcinku Transfogarska w centralnej części Karpat, majestetyczne widoki, które aż proszą się o ujęcia z drona, pokażę Wam górny układ tej legendarnej drogi i zdradzimy, co kryją zdradliwe Rambling Stripes na zakrętach, a na finał kamieniołom Belvedere Suseni w całej swojej potędze, widziany za to tak. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy podróż transfogarską, czyli drogą 7C. Wjeżdżamy na główny punkt kulminacyjny, następnie poruszamy się na północ drogami lokalnymi, aż dojedziemy do miejscowości Giorgeni. Dzień dobry internecie! Jedziemy dalej drogą transfogarską 7C w Rumunii. Zjedliśmy drugie śniadanie w postaci kawki i croissanta. Trochę podlataliśmy też dronem, jak widzieliście w poprzedniej części, policzyliśmy miśki. No i zaczyna się, moim zdaniem, najbardziej majestatyczna część tej drogi, ponieważ widzimy największe szczyty na Transfogarskiej. Naprawdę przytłacza to, bo jest olbrzymie, wielkie widoki, super i nie wiadomo, czy jechać i się ciągle zatrzymać i patrzeć. Fani fotografiki i dronowania naprawdę będą mieli tutaj co robić, bo po chwilę na każdej zwyżce jest jakaś zatoczka, można się zatrzymać, zrobić fotkę, fajną pamiątkową widoki. Jak jest pogoda, naprawdę można się tutaj wyżyć fotograficznie. Droga, no tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no jest takiej słabej jakości, no i trzeba to po prostu przełknąć. Może kiedyś to wyremontują i będzie fajnie można sobie powinklować, ale mimo wszystko jakoś tutaj się specjalnie nie nastawiałem na jakieś tam zakręty i tego typu rzeczy. Bardziej naprawdę na patrzenie się na te widoki, bo jest to bardzo spektakularny widok. Zobaczcie sami.
Chłopaki, my dopiero mamy kurwa 1/4 tego, co mamy przejechać w górach. Także kilometrów chuj mamy. No, jak widzicie, miejsca do fotek są stworzone po prostu dla fotografików, nie tylko. Na każdej półce takiej właśnie wysepce by się chciało zatrzymać, zrobić znowu fotkę i znowu fotkę. No, wszystko świetnie, fajnie, tylko no, czas ucieka. A tego dnia mieliśmy dosyć sporo kilometrów do przejechania, więc niestety jako prowadzący, przydujący grupę moich owieczek, no to trzeba było pilnować czasu, bo znowu byśmy wieczorem dojechali, a trochę chcieliśmy sobie odpocząć, nie powiem. Także taka rola popędzacza na tym wyjeździe, no ale no ktoś taką rolę musi niestety pełnić. Tutaj na tym podjeździe od strony południowej ta transfogarska na dole gorzej wygląda tak naprawdę niż w tych większych, wyższych partiach, bo te zakręty jeszcze są w miarę, nie było aż tak tragicznie. No widoki, no petarda, nie? No światło cienie, jak widzicie nawet tutaj na filmie, no robiły wrażenie. Pogodę, no mieliśmy marzenie, no lepszej sobie nie mogłem wymarzyć. Się wjeżdżało wyżej, no to się robiło 17 stopni, no to z tych tam 30 paru, które były na dole, no to miła odmiana. Cały czas, jak chłopaki czasem narzekali, że za gorąco, Jezu, jaki upał, mówię, słuchajcie, uwierzcie mi, lepiej tak, niż byśmy mieli w deszczu jechać, albo by była mgła, by nie było nic widać, żadnych fotek byście nie poszczelali, albo nie daj Boże, było tutaj 5-6 stopni, no to już w ogóle dramat, byście się ciągle ślizgali. A tak to macie, no, pogodę, marzenie, pomimo, że ten asfalt jest jaki jest, no to i tak się trzyma. Nie ma też aż takiego dużego ruchu, jest tak w miarę umiarkowanie, więc też nie ma tragedii. No i można powiedzieć, może nie, że drogę mamy dla siebie, ale naprawdę można się było zatrzymywać, co po chwilę strzelać te foty. Gdyby nie czas, który nas ograniczał, no to na pewno byśmy częściej się tutaj zatrzymywali. No bo widoki są petarda. No ja tak już po paru wyjazdach tak próbuję porównać te widoki w tych Karpatach. No ja nie wiem, czy to nie są lepsze widoki od Stelvio. Stelvio też jest specyficzne, tam we Włoszech. Też jest fajne, nie powiem, że nie. Natomiast tu mi się bardziej podobało, bo jest tak, nie wiem, bardziej dziko, bardziej naturalnie, mniej komercyjnie na pewno niż Stelvio. Zresztą Stelvio, mam wrażenie, trochę jest przereklamowane, bo bardziej mi się osobiście Gavia podoba we Włoszech niż to Stelvio. Natomiast tutaj te Karpaty zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Tak jak już wcześniej mówiłem, na pewno tutaj wrócimy, bo jest też parę fajnych innych dróg poza Transfogarską i tą Transalpiną. Parę dróg lokalnych, na które warto się przejechać, dużo zwiedzać, więc na pewno nie wiem, za rok, czy za 2, czy za 3 się tutaj z chłopakami przejedziemy. Tutaj taka informacja, bo tutaj wszyscy parkują gdzieś tam na początku tymi samochodami, motocyklami. Ja tutaj kiedyś podpatrzyłem od pewnego youtubera, że tam z tyłu jest taki fajny, nieoficjalny parking. Można sobie stanąć za friko i raczej nie ma problemu, tylko trzeba tam wjechać na górę, troszeczkę się odważyć, pojechać wyżej. I tak tutaj, jak widzicie, zrobiliśmy. Jakieś tam strageniki sobie stoją po prawej, po lewej. Tutaj z brzegu nie stajcie, bo może wam się stoczyć ten motocykl. Jedźcie dalej do przodu, tak jak my, za to jeziorko, które mamy po prawej stronie. I za chwilę po lewej macie taki kawałek parkingu nieoficjalnego, bym powiedział, że tam parę samochodów stało, parę motocykli. No my żeśmy się tam dokleili, taka fajna miejscówka, bo na dużo ludzi nie było. Tutaj dokładnie pod tą góreczką, gdzie jest ten krzyż, na samym szczycie i tu po lewej zobaczcie, ile miejsca na spokojnie, płasko, bez stresu możecie sobie zaparkować. No i w tym momencie za chwilę sobie polatamy trochę dronem.
momencie zaczynamy zjazd z Transfogarskiej w kierunku północnym. Zaczynają się te przepiękne serpentyny, które przed chwilą widzieliśmy na filmie, w zdjęciu z drona. No i tutaj w sumie asfalt nie jest najgorszy, bo jest, bym powiedział, nawet całkiem dobrej jakości. Ale jest jedna rzecz, która Was może tutaj zaskoczyć, a rzadko kto o tym mówi. Na zakrętach są tak zwane rumble stripes, czyli inaczej zwane pasy wibracyjne. I na początku zastanawiałem się, co to jest, a później jak doczytałem, no to się okazuje, że to są specjalne takie nacięcia na asfalcie, tak naprawdę, które powodują taki charakterystyczny dźwięk. I one głównie są zrobione pod samochody, żeby jak zaczyna hałasować, żeby za bardzo tej zewnętrznej krawędzi nie dojeżdżać, zwiększać też większe tarcie opony, czyli teoretycznie zwiększa przyczepność. I to dotyczy i też odprowadzenie wody tutaj, ale to dotyczy głównie samochodów. I tak jak dla samochodów jest to bezpieczniejsze, no to dla nas motocyklistów już niekoniecznie. Co się dzieje przy wjeździe na takie coś? No to przede wszystkim jest to, że czujemy dodatkowe wibracje. No, motocykl pada tak jakby drgania, kierownica się telepia, jakby był taki nierówny asfalt i potrafi to wytrącić z równowagi, zwłaszcza jak jesteście w jakimś tam złożeniu w zakręcie. I to jest w sumie najniebezpieczniejsza rzecz. Macie zmniejszoną stabilność w złożeniu, ponieważ no, opona nie ma takiego styku z tym asfaltem. Daj Boże, jak pada deszcz i te rowki są wypełnione wodą, no to już w ogóle jest duże ryzyko utraty przyczepności, żeby nie mówiąc, że dostajecie małego aquaplaningu w zakręcie. No, nie jest to fajne. Tutaj czasami widać, że tak lekko tył ucieka, czy to Kubie, czy mi, jak tutaj jesteśmy kręceni, więc na to musicie uważać, bo to z tym się wcześniej nie spotkałem, poza autostradami, gdzie jest odprowadzenie wody właśnie na jakichś wniosach, tego typu rzeczach. A tu w górach na Transfogarskiej, no to pierwszy raz coś takiego zobaczyłem. No i też jest taki efekt lekko psychologiczny, że odruchowo możecie szarpnąć się kierownicą, no co też jest no, groźne w przypadku prowadzenia motocykla, także tutaj porada jest taka, że najlepiej no to po prostu zwolnić przed tym zakrętem, a w samym zakręcie nie dodawać ani nie odpuszczać gazu, nie hamować, robicie zakręt i później sobie odwijacie. Taka rada, tak najlepiej pokonuje się właśnie te zakręty. Tylko to musicie mieć tą władzę zjeżdżając z Transfogarskiej w stronę północnej, bo po stronie południowej tego tak do końca nie widziałem, żeby te rowki były. Może ze względu na to, że asfalt jest tak poryty, że nie trzeba tych rowków dodatkowych robić.
powolutku zbierzemy się do końcówki trasy transfogarskiej 7C w Rumunii. No jak widzicie, asfalt jest bardzo zróżnicowany i czasami na tej drodze znajdują się takie brązowe pasy po środku. Tak się zastanawialiśmy, co to jest. I po jakimś czasie natknęliśmy się na wozy zaprzęgane końmi. No i najzwyczajniej w świecie po prostu zostawiają na odchody i czasami jest tak, że jak jedzie tam jakiś sprzęt do sprzątania, po prostu to rozmazuje i pod taki cały pas brązowy idzie co jakiś czas i tego więcej, tym więcej tego pasa. No i to nie jest fajne dla nas motocyklistów, bo po prostu nadzwyczajnie w świecie jak to jest rozmazane, jak to stygnie, to się robi taka dosyć śliska nawierzchnia w tych miejscach. I można się tym ostro przejechać, a skąd wiem? No bo jak za chwilę zobaczycie ten filmie, sam się na tym przejadę. Czego się nie za bardzo spodziewałem. Nikt o tym wcześniej w sumie nie mówił. No i takie małe lekkie zdziwienie nastąpiło, bo mówię, no jak, nie? No niby dobry w miarę asfalt, zakręt, dobra, trochę tam brązowe, może to od gliny, od piasku, a to zupełnie nie ten kierunek myślowy. Także mówię, to takie ostrzeżenie, że raczej jedźcie po prawej, po lewej, bo tutaj możecie się lekko zdziwić. O, tak, jak mi tutaj zarzuciło właśnie motocykl, no właśnie tył mi uciekł, nie? Właśnie na tym zakręcie przy wychodzeniu z zakrętu, także taka mała uwaga na koniec transfogarskiej. Także trzymajcie się lewej bądź prawej strony, jak widzicie taki brązowy pasek przez środek danej drogi. Za chwilę jak skończymy tą transfogarską, to na samym końcu jest taka miejscowość, w której my zatrzymaliśmy się na obiad. Tą knajpę też będziecie mi pokazane na filmie. Dosyć, mówię, dobre jedzenie, bym powiedział. Bardzo tanio, jak na Rumunii w restauracji to spoko, bardzo miła obsługa. Także mogę z czystym sumieniem polecić. A dalej za chwilę Wam powiem, jak pojechaliśmy, ponieważ normalnie nawigacja poprowadziłaby Was na autostradę w stronę Bikazu, jakbyście jechali, a my zupełnie inaczej sobie poprowadziliśmy tą drogę, ponieważ jechaliśmy lokalnymi i całkiem fajnie, bo bardzo fajne, kręte drogi, mało uczęszczane, mało ludzi, tylko trzeba wiedzieć, jak odbić, ale to za chwilę Wam wszystko opowiem.
My dalej kierujemy się w kierunku Giorgieni, gdzie mamy nocleg. Jest to miejscowość położona tuż przed wąwozem Bikas. Tak sobie ustawiliśmy, żeby z rana po prostu ten Bikas sobie zrobić. Natomiast do tej miejscowości są dwie drogi, mianowicie jedna lokalna, a druga taka bardziej, bym powiedział, ekspresowa, autostradowa. Ta droga szybkiego ruchu E68 to stwierdziłem, że nie ma co tam jechać, no bo głównie szybko się przeltuje, mało się widzi. Same proste w większości i do tej Giorgieni byśmy też dosyć szybko dojechali. Więc ustawiłem, tak jak na mapie widzicie, odbicie z tej drogi na drogę lokalną 105D, które wije się takim lokalnym nurtem, bym powiedział, i przechodzi w kolejne lokalne drogi, co też dalej na filmie pokażę, jak tam podbijać. W linku w opisie macie też całą trasę ustawioną przez te lokalne drogi. Też polecam skorzystać, żeby się nie męczyć, nie spisywać. I po prostu ona jest bardziej kręta, wydaje mi się, że bardziej widokowa, mało uczęszczana. Na tych zakrętach można się po prostu trochę wyżyć motocyklowo, że tak powiem. I myślę, że wybierając tamten kierunek w kierunku Bikazu, to polecam właśnie tędy lokalnej. Po intensywnych górskich trasach przyszedł czas na coś spokojniejszego. Jedziemy sobie lokalnymi drogami w stronę Bikas.
To już nie są wielkie, znane trasy jak Transalpina czy Transfogarska, ale właśnie tutaj kryje się chyba prawdziwa magia Rumunii. Drogi biją się łagodnie przez pola i lasy, a szybkie łuki pozwalają złapać fajny rytm jazdy. Dla motocyklisty to jest czysta przyjemność, można się pobawić w zakrętach, jednocześnie podziwiać widoki i poczuć ten unikalny klimat. Wzdłuż trasy co jakiś czas mijamy małe wioski, pasące się krowy, konie, owce i kozy, a przy drodze często stoją mieszkańcy sprzedający owoce prosto z sadu. Nie można też zapomnieć o dzieciakach, którzy w każdej wiosce pokazują, żeby zrobić przegazówkę, co też nie zostawiamy bez odzewu. To jest taki już zupełnie troszeczkę inny świat, który znany jest z dużych miast. Tutaj życie płynie wolniej, spokojniej. Rumunia na prowincji to trochę taka podróż w czasie, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością. Ale mimo pozornego spokoju na takich drogach też trzeba uważać. Niespodziewanie może się pojawić piach, kamienie albo zwierzę na asfalcie, zwłaszcza w postaci psa, bo to najczęściej tam spotkacie. I to właśnie sprawia, że każdy kilometr wymaga mimo wszystko koncentracji i daje dodatkowe emocje. I choć to lokalne trasy, które nie mają wielkich nazw, to potrafią dać frajdę porównywalną z najbardziej znaną motocyklowym szlakiem, bo jazda to nie tylko zakręty i przełęcze, to także chwile, kiedy łapiesz flow na prostej, szybszej drodze i możesz po prostu cieszyć się tym, że jesteś w trasie. A Bikas coraz bliżej, lokalne odcinki to dopiero rozgrzewka przed wielkim finałem. Już za chwilę czeka nas jeden z najbardziej widokowych fragmentów całej rumuńskiej przygody, ale zanim tam dotrzemy, warto docenić właśnie te małe drogi, które nadają wyprawie kolorytu i sprawiają, że każdy dzień jest inny. W tej konkretnej sytuacji, no to akurat my zaczepialiśmy przegazówkami dziewuchy stojące po prawej stronie, ale często jest tak, może się zdarzyć, że jadą przez wioski, to idą jakieś dziewczyny, jakieś kobietki, machają tobie normalnie ręką, albo pokazują przekazówkę, żeby zrobić, no takie normalne. I w Rumunii to jest nagminne, nie? No tyle razy, co żeśmy spotkali, to można osobny odcinek o tym zrobić, tak szczerze mówiąc. No a cóż, tutaj nas to jakoś tam wielce nie kosztuje, jakaś rozrywka po drodze. A jak są dzieciaki, których uśmiech na twarzy widać, no to tym bardziej nas to zachęca do robienia takich rzeczy. W innych krajach to trochę inaczej wygląda, a tutaj jest tego naprawdę, jakby to w kulturę było wrodzone, że motocykliści, no to machamy, przekazówki i jest fajnie, fajny klimat to robi. Przed chwilą widzieliście też na filmie, że odbyliśmy z drogi głównej, z tej drogi szybkiego ruchu E60 na numer 13C. Tutaj ważna uwaga, bo drogą, którą jechaliście, to była 13. I ona też prowadzi na Bikas, ale tutaj specjalnie należy odbić na 13C w kierunku miejscowości Sechueni, tak aby pojechać fajną, bardzo okrętą drogą, która doprowadzi nas do takiej miłej niespodzianki, czyli do kamieniołomu Belvedere Suseni, który bardzo polecam odwiedzić, bo zobaczycie, jakie fajne są widoki, jakie fajne fotki można zrobić, polatać sobie dronem, także jedźcie tędy.
No jak widzicie, na drogach lokalnych w Rumunii też można się fajnie pobawić motocyklem. Mi najbardziej się podobało, bo asfalt wiadomo, no tam 4, 3, ale dosyć przyczepny. Najbardziej mi się podobało to, że właściwie nie było tam ruchu na tych drogach, ani samochodów, ani motocykli. Mało uczęszczona ta droga, więc czułem się jakby ta droga była dla nas po prostu stworzona. I naprawdę dużo fajnych zakrętów, szybkich łuków. Tam po drodze gdzieś jeszcze takie małe przełęcze były, takie zawrotki 180, także też super. Czasami mam wrażenie, że ten odcinek lokalny bardziej mnie zmęczył niż cała Transfogarska, ale to tak już prześmiewnie, ale rzeczywiście no, fajnie sobie tutaj można powinklować. Widoki to głównie tutaj w lesie się jechało, z małymi takimi przebiciami jakichś małych wioseczek, jakichś tam małych polan, ale fajny, urokliwy klimat. No i tutaj powolutku dojeżdżamy do głównej atrakcji tej drogi lokalnej, czyli kamieniołomu Belvedere, na który Was zapraszam na mały pokaz zdjęć i przelot dronem. Kamieniołom Belvedere Sosseni. No, jest to miejsce, które przyciąga zarówno turystów, jak i motocyklistów. Na pierwszy rzut oka to takie zwykłe wyrobisko skalne, ale tak naprawdę wystarczy spojrzeć z góry, by zobaczyć coś zupełnie innego. Olbrzymia pianowa ściana robi no, piorunujące wrażenie, a gdy podejdzie się bliżej, czuć wręcz potęgę natury, no i ciężką pracę człowieka. To miejsce wygląda trochę jak sceneria z filmu. Surowe skały, no, dziki krajobraz i majestetyczne góry w tle. Z lotu drona widać, jak no, ten kamieniołom fajnie kontrastuje z zielenią lasów i zakrętami. No, nic dziwnego, że wielu podróżników robi sobie tutaj przystanek. No, to punkt, gdzie można złapać chwilę oddechu, podziwiać widoki, no i poczuć tą taką niezwykłą, magiczną mieszankę natury, historii, trochę takiej, że jak powiem, górskiej magii. Ten kamieniołom znajduje się mniej więcej na wysokości tam 800 metrów nad poziomem morza. Fajny klimat, tam sobie troszeczkę no, odpoczęliśmy, jak było widać na skałkach, relaks. Później po tym odpoczynku zostało dosłownie kilkanaście kilometrów, żeby dojechać do miejscowości Giorgieni, gdzie mamy nocleg. Trochę żeśmy tutaj pobłądzili, więc tak pokazuję, jak tutaj droga dojazdowa wyglądała. A z tego względu, że nocleg jest warty uwagi, ponieważ bardzo mile wspominamy. Właściciel czekał na nas tak naprawdę, bo tam trochę późno przyjechaliśmy, już tam 20 dobijała. No podjeżdżamy sobie spokojnie pod bramę, brama się otwiera, nigdzie nic nie trzeba było dzwonić, także spoko. Co się okazało, sam właściciel no bardzo dobrze gadał po angielsku, no i się okazało, że też jest sam motocyklistą i tak podjechaliśmy do garażu i stała MT-10 nowa, no i tak pokazywał właśnie tutaj gdzie zaparkować, my sobie nawróciliśmy do wyjazdu, tam po prawej garażu MT-10 stała. No i sytuacja rozwiązała się w ten sposób, że nawet pozwolił się przymierzyć do tego motocykla, bo Kuba planował zmianę.
No i powiedział, no tak, chcę jeszcze się przejeść. No i Kuba po tych prawie 400 paru kilometrach dzisiejszego dnia w winklowaniu miał jeszcze siłę wsiąść na ten motocykl i się przejechać, także gościu się nie bał, pożyczył obcemu gościowi, którego pierwszy raz na oczy widzi, także pełen szacun. Także bardzo mile wspominamy i polecamy. Także jak będziecie gdzieś tutaj w pobliżu chcieli sobie nocleg znaleźć, no to u tego pana tutaj polecam i pozdrawiam. A tymczasem ja się z wami już żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!